Dobry wieczór Państwu. Od 4 minut mamy 21 grudnia, czyli ten dzień, który według Majów ma być ostatnim dniem naszego świata. Zapraszam do telefonów. Numer telefonu 42 207 45, 42 207 45. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą porozmawiać z nami o końcu świata. Tak, słucham. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z kim mamy przyjemność? Moje imię Krzysztof. Dobry wieczór, panie Krzysztofie. Moje imię Kuba. Tak, panie Kubo, słucham. Przepraszam, to ja dzwonię do państwa. No właśnie. Więc chciałem na ten temat porozmawiać. Słuchając waszej audycji, odniosłem wrażenie, jakoby koniec świata. W jakim sensie to miałby być koniec świata? Czy miałby to być gwałtowny kataklizm? Panie Krzysztofie, w każdym sensie, jaki przychodzi panu do głowy, może pan ma jakiś pomysł, jak to miałoby wyglądać? Czy też interesują nas... Jeśli rozpatrywać kategoriami, że takie końce świata następują u każdego z nas, to dla mnie końcem świata była utrata pracy. Mhm. Jeśli miałby być to gwałtowny koniec świata, to wolałbym, żeby to był raczej cichy, bo mam 2 psiaki, które po prostu uważam, że raczej jedna sunia się bardzo boi huku, więc wolałbym, żeby ten koniec świata był cichy. Jasne. Panie Krzysztofie, w takim razie życzę panu, żeby koniec świata, jeśli nastąpi, może żeby on nie nastąpił, ale jeśli już by musiał nastąpić, to żeby był początkiem czegoś nowego i lepszego, i może rzeczywiście jakiejś lepszej pracy. No i przede wszystkim, żeby był cichy, żeby panu psiaków nie pobudził. Dziękuję bardzo za telefon. Wszystkiego dobrego. Dobranoc. Dobranoc. Przypominam, jest nocna audycja w Radiu Łódź i rozmawiamy o końcu świata. Chciałbym zgłosić postój Klinickiego przy Wyszyńskiego. Dziękuję, jesteś drugi. Dobra, to jest pogotowie ratunkowe. Tak, słucham. Samochód mnie uderzył i po prostu mnie nogi tak bolą. A kiedy pana uderzył samochód? No, właśnie jakiś srebrny bus mnie uderzył. Przechodziłem przez Zielone. Kiedy? Słucham? Kiedy pana uderzył ten samochód? No na pasach. Kiedy? Kiedy? No kiedy? 20 minut temu, niecałe, bo ja niedawno Pan jest na Jana Pawła, tak? Tak. I jakieś pogodowie mi powiedziało, że jeżeli ja nie wiem, czy jestem na ulicy, to nie mogą przyjechać. Dlatego ja teraz chciałem poinformować, że na Jana Pawła II. Ile? No właśnie nie wiem ile, to jest koło, wie pan co? Te Westerdin. Nie wiem, proszę pana, nie znam tej lokalizacji. Pan podejdzie, jakiś numer zobaczy na budynku. No właśnie nie ma numeru jakiegoś. Są, proszę pana, numery, to nie jest małe miasteczko, to jest Warszawa. Proszę podejść do budynku jakiegoś, odczytać numer porządkowy. No, panie, ile ja mam chodzić, jak mnie te tak nogi bolą. Telefon będzie.
Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, a właściwie nie wiem, czy to właściwa forma. Ja też nie Bo wiem. już może o tej porze... Dobranoc powiedzieć. powinienem powiedzieć, ale Dobranoc, to by było, jakbyś się z właśnie. panią żegnał, więc... O to chodzi, nie. Jestem sama w domu, bo mój mężczyzna, mój mąż wyjechał do Stanów, nie będzie go przez parę miesięcy i tak naprawdę nie ma w ogóle z kim i o czym porozmawiać. Poznaliśmy się już będzie 3 lata temu. Ten mój mąż nie zrobił na mnie wtedy najlepszego wrażenia wizualnie, że tak to nazwę, ale jakoś mnie złamał, no. Długi czas było fajnie. Potem zaczął mi gdzieś znikać, tłumacząc, że on ma praktyki, to on wyjeżdża, to ma zajęcia ze studentami. Ja bardzo długi okres wierzyłam w to. Potem się okazało, że mój ukochany popija. Aż w końcu zaszło to za daleko. Za daleko, bo już były ciągi nawet po 3 miesiące. Kiedy on nie trzeźwiał, kiedy padał, kiedy już nie kontrolował swojej fizjologii, że tak powiem. I wtedy no, trafił na odwyk. I kiedyś mi tam powiedział, wiesz co, tu takie, dzisiaj do mnie przyszły 2 pielęgniarki, rozmawiały ze mną długo i potem powiedziały, proszę pana, kim pan musiał być kiedyś? I przy tym kiedyś zaczął płakać. I proszę pana, żeby nie przedłużać, on pije po dzień dzisiejszy. Czyli 32 lata, jak jest ze mną. Z tym, że pije coraz mniej, coraz rzadziej. 2 lata temu wzięliśmy ślub. On tego chciał. No i tak to trwa. I tylko tyle chciałam powiedzieć, że ciągle bardzo go kocham. I jeśli miałby nastąpić jakiś koniec świata, to chciałabym, żeby się to nam razem przydarzyło. Możesz powtórzyć, kolego? Nie wiem, czy on szczęście, mój mąż ma cukrzycę. Tak? Chyba wpadki, bo kiedy dałam mu 2 Jaka zaszczepiane, ulica? aż go rzuca. 34C, Błagam, proszę przyjeżdżajcie. panią, halo. 34C, mieszkania. 11. Piana jakaś mu wychodzi. Oddycha prawidłowo? Słucham? Oddycha prawidłowo? No właśnie nie. Które to jest piętro? O, pan zobaczy. Słyszę, które to jest piętro? Halo, Boże, Stasiek. Halo, halo, proszę. Leży na plecach czy na boku? na plecach. Trzeba go obrócić na bok. Ale on się nie da. On Pan waży leży na... 105 kilo. Proszę panią, trzeba udrożnić drogi oddechowe tego pana. Czyli głowę odgiąć do tyłu. Jak to do tyłu? Do tyłu tak, żeby mógł swobodnie oddychać. Ale to nie brać wysoko poduszki? Nie, wyciągamy poduszkę spod głowy przede wszystkim. No ja rozumiem, że to jest trudne Ja go nie technicznie. mogę nawet na bok położyć. Ale poduszkę pani wyjęła już, tak? Wyjęłam. Dobrze. Ja ważę 50 kilo, 103. No rozumiem. Czy coś się zmieniło w tym oddechu w tej chwili? No trochę tak oddycha tak o. Lepiej? O tak. Widzi pan, już nie tak. U. Lepiej trochę, tak? Z Ciut. tego co słyszę. Tak. No. Halo? Halo, Co pani- ale blady jest. Stasiu, podniosł, o. O, widzi pan, teraz już tak na mnie się patrzy, ale nie wie kto jest. Otworzył oczy, tak? Tak. No. Zaraz będę Pani chciała- spróbuje nawiązać kontakt słowologiczny teraz Już z zaraz. mężem. Stasieńku, Głośno po imieniu. Stasiu, ja jestem, Danuta, wiesz? Kto ja jestem? Kto ja jestem? Patrzy tylko, tak? Nic nie mówi. Patrzy tylko. Nic nie mówi, nie odzywa się. Nie. O, już. To jest pogotowie, proszę panią. Bardzo proszę o otwarcie drzwi. No, dobrze. Dziękuję panu bardzo. Bardzo proszę. Do widzenia. Dobranoc. No.
Przypominam, że zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na telefon, bo chcemy z Państwem porozmawiać o końcu świata, o tym, jak sobie Państwo wyobrażają koniec Wybuchł świata. pożar na Lubelska 30, Skarszewska 11, mniej więcej tak od strony torów. I tam się paliło legowisko bezdomnych. Tam prawdopodobnie wybuchła butla z gazem. Lubelska, Skarszewska, tak? Dobra. Udało mi się jeszcze raz zadzwonić. Z kim mam przyjemność rozmawiać, jeśli można wiedzieć? Krzysztof. O Boże, To Krzysztofie. ja! Skoro w ten sposób rozmawiamy, to może przejdźmy na ty. No dobra, Krzysztof, ja jestem Kuba, możesz do mnie mówić Słuchaj, po imieniu. Kubo, chciałbym dowiedzieć się, co byś jednak zabrał na szalupę ratunkową, gdyby ten świat się skończył. Słuchaj, ja bym zabrał wszystko, co się da, no. Łącznie z tobą, Rozumiem. Krzysztofie. Cały świat. No wiem, że cały to nie, bo ja mam jednak taki stosunek do tego świata dosyć, jest bardzo wybiórczo traktuję tę ofertę, jaką mi ten świat roztacza przede mną, bo nie wszystko mi się na tym świecie podoba, więc zabrałbym tylko te fajne rzeczy na tę markę, żeby te złe nie przetrwały tego końca świata. No, I jak ci tam, Krzysztofie, w pracy widzę, że się troszeczkę chyba nudzisz. nazwijmy to taki luz blues. Nazwijmy No to w jasne, cudzysłowie. no jasne. Halo? Dzień dobry, pani ratownictwo 401. Co się dzieje, proszę powiedzieć? Halo? Co się dzieje? Ciężko mi się oddycha. Od kiedy? A no dzisiaj teraz. Ile pani ma lat? Ile mam lat? Tak. 84. 84. A na co się pani leczy? Na razie nie leczę się na nic. Dobrze, poproszę córkę. Proszę o karetkę na wspólną drogę 10 przez... Kurwa, czy to ciężko zrozumieć? No dobrze, pan... Buraku, kurwa, skąd ty jesteś? Proszę pana, Kurwa, drogi dojeżdżasz. proszę pana, połączono pana w tej chwili z ratownictwem medycznym. Co się dzieje na wspólnej drodze? No kurwa, kobieta sławnie... Proszę pana, no, grzeczniej, grzeczniej. kurwa. No to kurwa, przyjechać, buraku, jebana, później by się Grzecznie, proszę pana. Co się dzieje? Proszę powiedzieć, co się dzieje. Proszę powiedzieć, co się dzieje na miejscu. Kurwa, buraku, przyjechać na 10 czy 12, kurwa. Nie wiem, od tego kurwa jesteś, buraku. W sklepie pan jest? Tak nie będziemy rozmawiać, proszę pana. Chuj cię obchodzi. Proszę dać kogoś innego. Proszę dać kogoś innego do telefonu. Nie widzimy, żeby środkowa 24 istniała. Środkowa 2 przez 4. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę pana, mam taką prośbę. Proszę podjechać do takiego burdelu. Przyjechałam z mężem do burdelu. Szczepić się i w tym momencie po prostu zostałam wyrzucona. Oddawałam pieniądze. Proszę podjechać. Halo? Nie męża. Na Agiej ulicy. Jedziemy do... Tak, 506. Nie chce pan dać spokój. Przepraszam, żona tyle wypiła, przepraszam. Proszę, dobranoc. Jutro pogadam. Dobranoc, proszę. Słucham, co ma pan do powiedzenia na temat końca świata w pana interpretacji? Teraz chyba nie mamy się czego obawiać, gdyż wcześniej czy później każdy z nas będzie miał jakiś swój własny koniec świata. No tak, to na Ale pewno. koniec jednego jest początkiem zawsze czegoś innego, nowego. Nawet ostatnio, wie pan, żona moja umarła w sposób nagły. To był też cholernie nieprzyjemna sytuacja, bo ja myślałem, że ona mnie przeżyje. Wszystko było... wie pan, jak to się nagle coś się dzieje, to człowiek nie jest przygotowany na to. I była sytuacja taka, że w sobotę zjedliśmy śniadanie, ja poszedłem sobie tam w internecie przejrzeć pocztę i nagle słyszę, że tam coś takiego, jakieś chrapanie czy coś takiego. I zajrzałem do tego drugiego pokoju, a żona umiera. Na rękach mi umiera, nie wiem co zrobić. Próbowałem ją jakoś ratować, ale widzę, że tu nie dam rady. Wie pan, cała impreza się trwała ze 20 minut. Na takie przypadki to się nie da przygotować. Tak.
Dzień dobry. Dzień dobry. Halo, Tak, co się dzieje, pani powie? boli mnie głowa. A gdzie pani się znajduje w tej chwili? Na placyku. Pani jest na ulicy czy w jakimś mieszkaniu? Na ulicy. Jaka to jest ulica? Jaka nazwa ulicy? Komenczyńska 2. Pani widzi tabliczkę jakąś, która by to potwierdzała? Tak, Pod tym adresem nie ma, proszę panią, plac zabaw. jest, No nie ma, no niestety nie ma. jest, Pani jest gdzieś za ogrodzeniem? jest. Ile pani ma lat? Nie wiem. Pani pije alkohol? Nie, źle się czuję. Jak ma pani na imię? Anna. Halo? Pogotowie policji. Warszawa. Proszę czekać na zgłoszenie się operatora. Wszyscy operatorzy są zajęci. Proszę czekać. 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 Komenda Stołeczna stanowisko 7. Halo? Dzień dobry. Powiedz mi, na Kawęczyńskiej znaleźliście kogoś, czy nie? Wiesz, przeszukaliśmy cały tam, wiesz, razem z jakimiś, wiesz, schodami, nie schodami, tam straż miejska przyjechała i nikogo tam nie było. Jestem osobą samotną i po prostu odczuwam, doskwiera mi ta samotność. Z uwagi na to, i dla mnie jednym z końców świata była utrata matki. Bo uważałem ją za osobę, zresztą każdego z nas to prędzej czy później czeka. Ale po prostu potrafiłem się jej najbardziej zwierzyć. Zawiodłem się parę razy w życiu i dla mnie była osobą, której najbardziej mogłem zaufać. Utrata osoby najbliższej jest ciosem, który jest, nazwijmy to, końcem świata. Najgorsze to jest to, że z wiekiem człowiek nie wie, jaka ta końcówka będzie. Wie pan, że ja swojej żonie to zazdrościłem tego, że ona właśnie w taki sposób odeszła. Wolałbym, żeby to mnie dotknęło, a nie ją. Serio, no nie wiem, bo wie pan, nie męczyła się długo, tylko tam te 20 minut coś tam się działo, nie wiem na ile, bo już nie miałem z nią kontaktu jak wtedy, jak wszedłem do pokoju, a ona była w takiej agonalnej sytuacji. No to gdyby mnie się coś takiego przydarzyło, to bym był szczęśliwy. Zostałem poproszony o decyzję, w którym rodzicem chcę zostać. Decyzja wyjątkowa w sytuacji, kiedy kocha się obojga rodziców i już wtedy słyszałem często słowa matka ma się tylko jedną. Ten mocny akcent na wartość postaci matki był bardzo, bardzo, bardzo obecny. Ale to wcale nie była łatwa decyzja do podjęcia. Sama decyzja nie miała znaczenia, bo tak naprawdę i tak nie było wyboru. I tak miałem pozostać przy ojcu, a jednocześnie przez następne lata wzrastałem w poczuciu
głębokiej odpowiedzialności za dokonanie wyboru. Takie Dosyć duża odpowiedzialność jak dla 9-letniego dziecka, prawda? Tak, tak. I jak pan sobie z tym końcem świata poradził? A kompletnym wycofaniem ze świata. Na granicy autyzmu jako dziecko. Dzień dobry, ja chcę wyjechać z pogotowia na ulicy Warszawskiej, mieszkanie 71, mam 13 lat, potrzebuję pomocy. Jak masz na imię? Aleksandra. Ola, powiedz, co się dzieje. Tak, jest moja ciocia, która ma jakieś, tak jakby podatkę, ma takie... Ale kto to jest dla ciebie? Ciocia. Ciocia, słuchaj, musisz klęknąć za ciocią, złapać ją za głowę i pilnować, żeby głową nie uderzała o ziemię. Leży na ziemi? Dobrze, tak, leży. Jest ktoś jeszcze dorosły? Tak, rodzice są, ona ma drgawki jak wypadaczkę. Gdzie są rodzice w tej chwili? Obok mnie, ale są pod wpływem lekkim alkoholu. Dobrze, Ola. Tak. Klęknij za ciocią, za głową i trzymaj ciocię za głowę. Trzymam. Dobrze? Wysyłam do ciebie karetkę pogotowia. Za chwilę jeszcze raz zadzwonię. Dobrze? Tak, dobrze. Za chwilę zadzwonię do ciebie. Jedzie karetka. Nienawidziłam moich rodziców. W tamtych czasach, niedługo po II wojnie światowej, wszyscy myśleli, że zaraz będzie trzecia. I trzeba się do niej przygotować. Może nie każdy myślał, że trzeba się przygotować. Mój ojciec na pewno był w 100% przekonany, że to jest jedyna rozsądna rzecz, jaką można zrobić, albo do jakiej można przygotować mnie. Więc od początku życia przygotowywałam się do III wojny światowej. Pamiętam, że zawsze musiałam być przygotowana o każdej porze dnia i nocy. O każdej porze nocy, bo w dzień trochę tak jakby łatwiej. A w nocy jak się śpi i się... A do czego pani musiała być przygotowana? Do tego, że zostanę sama. Że wszystkich zabiją. Albo wszyscy zginą. On mówił o tym, że przychodzą Niemcy i strzelają w głowę jemu i mamie. Jak nie mogłam słuchać tego, co mój ojciec mówił, patrzyłam mu w oczy i myślałam, że to są chmurki na niebie i nie słyszałam tego, co mówił. Halo, proszę pana, karetka stoi pod domem, nikt nie otwiera drzwi. Nie ma takiej możliwości, bo jest zamknięte wszystko. No tak, ale czy ktoś otworzy karetce drzwi, czy nie? Przecież ja mam SM, ja nie chodzę, nie No ruszam dobrze, rękami. proszę pana, to nogami. jak ma się zespół dostać do mieszkania? Niech pan odjedzie, błagam pana. Niech pan odjedzie, ja panu dziękuję bardzo. Ale halo, proszę pana. Bardzo przepraszam. Dzisiaj ja się z domu nie ruszam absolutnie. Ja wolę umrzeć. Dziękuję. Niech pan odjedzie, błagam pana. Pan nie potrzebuje... Halo, proszę ja pana. pana polubiłem. Proszę pana, halo. Pan nie potrzebuje pomocy ratownictwa medycznego? Ja nie chcę nikogo w ogóle. Ja chcę tutaj leżeć w łóżku. A pan jest sam w domu? To dobrze. Proszę pana. Kobieta dzwoniła po karetkę. To co ona wołała pani... Czy pan jest sam w domu w tej chwili? Ja nie jadę, ja nie chodzę. Ale czy pan jest sam w domu? Halo? Mamy jakieś problemy z połączeniem, ale próbujemy cały czas. Halo, słychać nas? Telefon. No. Oni tam są, ale... Trudno to nazwać sprawną Telefon. Tak, słuchamy.
Wydaje mi się, że ktoś coś do nas mówi, ale jest problem z połączeniem. Halo? Halo, halo, halo. Dajemy ci szczęśliwiską 7-9 i gotanie i do nas nachodzą. Do nas koniecznie nachodzą, bo dookoła tragedia. Chyba, że się utrwali, albo się nie utrwali. Przypominam, że jesteśmy w trakcie audycji o końcu świata na antenie Radia Łódź. Jeszcze nam trochę zostało minut. Być może jeszcze uda nam się połączyć z kimś. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam 63 lata. Przeżyłam coś takiego, na co człowiek niejednokrotnie czeka całe życie i coś go omija. Postanowiłam na nowo żyć, bo chcę żyć, bo każdy dzień jest radością. Każdy mój następny dzień jest tęsknotą nawet, ale taką fajną tęsknotą. Bardzo chciałam gdzieś pójść, gdzie można będzie potańczyć. Stałam i po chwili ktoś mnie z tyłu tak podszedł, no i 3 razem możemy zatańczyć. Ja mówię, że ja przepraszam, ale ja muszę pana czuć. No a facet zareagował jak 100% mężczyzna. Nie ma sprawy. Tak się zaczęło. Przetańczyliśmy całą noc. W mojej wyobraźni, bo ja oczywiście nie widzę, pan był cudowny. Pięknie mówił, piękny głos, piękne słowa. W ogóle oczarował mnie. Po prostu pomyślałam sobie, idę na całość. Co ma być, to będzie całe życie. Przeżyłam, nic takiego mnie nie spotkało. Proszę sobie wyobrazić, to już jest 3 miesiące i mój chłopak, bo tak go nazwałam, dzwoni do mnie codziennie. Codziennie jest telefon rano, wieczorem i to jest takie czyste, zwykłe, tam żadne love story. Pięknie. Nie mogę powiedzieć, czy to jest miłość, czy to jest radość życia. No i to tyle chciałam powiedzieć. Naprawdę ja bym odwołała, gdybym miała taką władzę, to bym chętnie odwołała ten koniec świata. Dostałam bardzo trudną decyzję do podjęcia. 3 tygodnie temu zdiagnozowano u mnie nowotwór układu limfatycznego i ostrą białaczkę limfoblastyczną. W momencie otrzymania diagnozy byłam w 8 tygodniu ciąży. Zaczynałam mieć problemy z oddychaniem. Okazało się, że w ciągu kilku dni w klatce piersiowej powstał 15-centymetrowy gusz. Pojawił się płyn w płucach, płyn płuczny, co całkowicie blokowało mi oddech. Po kilku dniach już nie byłam w stanie oddychać bez zewnętrznego tlenu. Podjęłam decyzję o tym, żeby przerwać ciążę. I jakby z pełną świadomością i z pełną odpowiedzialnością za ten wybór i za konsekwencje. A jak wygląda pani sytuacja teraz? Czy, nie wiem, rokowania się polepszyły? Pani zdrowieje? Jak to wygląda? Tak, zdecydowanie zdrowieję. Zdecydowanie zdrowieję. Czuję się
To jest tak, to jest być może paradoksalne, natomiast czuję się bardzo dobrze. Czuję jak... Przechodzi pani chemioterapię? Przychodzę tak, 2 tygodnie temu miałam pierwszą dawkę chemioterapii. Życzę pani, życzę pani, żeby pani jak najszybciej wróciła do zdrowia i myślę, że wszystko będzie dobrze. W każdym razie ja trzymam za panią kciuki i jeśli to pani pomoże, to powiem, że ja też przechodzę chemioterapię teraz. Też mam chłoniaka i nie wiem, to może się wydawać taka dziwny zbieg okoliczności, ale tak jest naprawdę i wiem, że to nie jest takie straszne i wiem, że przez to można spokojnie przejść i że na pewno wszystko będzie dobrze. Także proszę się niczym nie martwić, proszę być silnym. Jak nawet pojawią się jakieś efekty uboczne po chemii, bo zawsze się pojawiają, wiadomo, że u każdego to są inne efekty uboczne, ale to wszystko da się przejść i na pewno pani będzie zdrowa. No ja przynajmniej w to wierzę bardzo mocno i trzymam za panią kciuki. Proszę pana, proszę powiedzieć, co się dzieje na miejscu? Pan mężczyzna po 50 lat szedł i leży na schodach nieprzytomny. Oddycha? Nie wiem jeszcze. Pan podejdzie teraz do tej osoby i sprawdzi, czy oddycha. Łukasz oddycha? Oddycha Piotr? Żadnych znaków życia nie Dobrze, proszę pana, trzeba położyć go na plecach, unieść brodę, 2 palce pod brodę. Połóż go na plecach, Łukasz. Tam jest kilka osób, tak? Do Pomocy? Tak. Dobrze, pan słucha, co ja mówię, a reszta wykonuje. Kładziemy na plecach 2 palce pod brodę, nisko ucho, słuchamy, czujemy i widzimy, czy klatka piersiowa się unosi przez 10 sekund. Oczy ma otwarte. Oddycha czy nie? Minęło 10 sekund. Łukasz oddycha? Nie oddycha. Nie oddycha, proszę pana, proszę odsłonić klatkę piersiową. Odsłoń klatkę piersiową. Proszę odsłonić klatkę piersiową. Ktoś z państwa klęka przy klatce piersiowej. Klekaj, Łukasz, ten pierwszy klatce piersiowej. Splatamy ręce splatamy, halo. Tak, słucham. Ręce splatamy, środek klatki piersiowej, wyznaczyć pierwszy punkt i uciskamy. Ile razy? Głośno, ja liczę, pan cały czas uciska. Raz, 7, dwa, 8, 9, cały czas 10, w tym rytmie. 11. Wiadomo coś o tym panu? Tak, sąsiad. Pan Piotr, przy Czosławie dzień dobry przychodził ko mnie. 5 minut temu. Oddycha. 4. Nie oddycha. Licz oddechy, Łukasz. Ile oddechów jest? Byłem żebra. To jest, proszę pana, nie przejmować się w ogóle tym. Coś słyszałem, tak pęknęło, ale... Tak, ale się nie przejmujemy. Mocno, energicznie uciskamy. Znamy się z nim od dziecka. Nie oddycha. Oj, Krzysztofie, jest jakiś straszny pogłos. Musisz ściszyć swój odbiornik radiowy. O, jeszcze ściszyć musisz. Bo nam się robi, dźwiękowy fraktal nam się robi. Już nic wam nie przeszkadza. Tak jest. Ja już, że tak powiem, przygotowuję się pod względem gastronomicznym, że tak powiem. Na przykład jakieś weczki zrobić, powiedzmy jakieś dobre ogóreczki, powiedzmy, fasolka po bretońsku. O. No, czy flaki. Ale tu teraz mamy, nie możemy... Suszone pomidorki. O, no proszę. Zalewie. Dziękuję ci bardzo za telefon. No i rób te wszystkie rzeczy, te wszystkie dobre przysmaki, ja się do ciebie zgłoszę. Dobrze. Dziękuję bardzo, dobranoc.
Dobranoc. Audycja Nocna o końcu świata w Radiu Łódź. Jeszcze przez jakiś czas będziemy z Państwem. Jeśli ktoś jeszcze się do tej pory wahał, czy dzwonić, czy nie, no to ma ostatnią szansę, ponieważ zgodnie z doniesieniami wszyscy wyznawcy końca świata przestawili swoje zegarki i teraz twierdzą, że koniec świata nastąpi o godzinie 6 rano czasu polskiego, czyli mamy jeszcze prawie 3 godziny.